mam gdzieś tak 8-9 kg malin, tu jest sokownik. Maliny dostałam od mojego brata Bogusia i bratowej Ewy. Właściwie to sobie sama je narwałam razem z mężem i chciałam wam powiedzieć bardzo ważną rzecz. Jaką? O to chodzi. Ile cukru jest nam potrzebny na litr soku? Na kilogram malin, na litr soku nie, na kilogram malin. Na kilogram malin będzie nam potrzebne 750 gram cukru i jedna cytryna, sok z jednej cytryny, czyli 1 kg di lamponi, 750 grammi di zucchero, un limone, un succo di limone. Jeżeli chodzi o słoiki, bardzo ważna rzecz, słoiki muszą być wysterylizowane. Niektórzy sterylizują słoiki w piekarniku, nastawiają na wysoką temperaturę na 250 stopni i sterylizują w tej wysokiej temperaturze. Ja natomiast moje słoiki sterylizuję w garnku. Wlewam wodę, wkładam do zimnej wody słoiki razem z pokrywkami i w ten sposób, jak woda się zagotuje, przez 15 minut do 20 gotuję. Później wyciągam, kładę na szmatkę. A teraz wam pokażę właśnie te moje malinki. Tu jest ten mój sokownik. O, tutaj sobie już przygotowałam, kochani, taki garnek duży, gdzie będę upuszczać sok. O właśnie, tu prawie żeby mi spadło, chciałam wam pokazać. O, i tutaj będę przyciskać i w ten sposób, tutaj jak będzie sok, to ja będę przyciskać i będzie lecieć. Ale w tej chwili dopiero jestem w trakcie wkładania. Tutaj podłączyłam już gaz pod sokownikiem. Tu przygotowałam na te moje malinki 7 kg cukru. Nie bójmy się dawać cukru, bo cukier zabija bakterie. Bardzo ważny jest właśnie cukier. No a jak robimy inne przetwory, to też trzeba wiedzieć, jak je konserwować. Także zabieram się do mojego soku z malin, przygotowania. No myślę, że moje właśnie propozycje są do realizacji, do przygotowania, do zrobienia. Jak dostaniecie malinki albo kupicie sobie malinkę na ryneczku, to bardzo zapraszam, bo maliny mają bardzo dużo witamin. Przede wszystkim witaminę mają C, E, B1, B2, B6, mają też potas, miedź, żelazo i wapń. I właśnie wspomagają nasz organizm, tak jak na poprzednim filmiku wam powiedziałam, wspomagają nasz organizm w zwalczaniu różnych wirusów. Naprawdę maliny mają niesamowitą moc. Zapraszam właśnie do robienia takich soków z malin. Wszystkie maliny, które miałam w tym wielkim wiadereczku, przełożyłam do tego mojego pięknego, dużego sokownika. Dostałam od siostry, pożyczyłam. I teraz właśnie przykryję. No i będziemy czekać. Czekać, aż się będzie zbierał sok i będziemy go powoli upuszczać. O, już widzicie, już się zbiera sok i już mogę zaczynać upuszczać. Czyli bierzemy... Zaraz wam to pokażę. O teraz widzicie, leci soczek, leci. Oczywiście muszę tak podstawić. O, zobaczcie, jak pięknie mi leci sok. O, jest dużo. No i teraz przycisnę i poczekam, aż będzie się zbierał następny sok. O, zobaczcie, jaki piękny sok z malin. Także, tak jak mówię, warto robić soki z malin, bo są zdrowe i wspomagają nasz organizm. No. Ten mój sokownik. Sok cały czas upuszczam z mojego sokownika. Tutaj odkryłam tą pokrywkę i zamieszałam, bo jeszcze jest dużo soku w moim sokowniku. I teraz powrotem przykryję. Ok. No i będę kontynuować upuszczać sok z mojego sokownika. O, zobaczcie, jak pięknie leci. Tutaj już mam na pewno 2,5 litra. No ale jeszcze trochę to potrwa. Tak wyglądają maliny przeparowane przez sokownik. Tutaj w międzyczasie robiłam sobie porzeczki i agrest.
takie dżemiki porobię, ale tutaj zobaczcie, tu się zebrał jeszcze sok i to jeszcze muszę wylać do naszego garka, który tu stoi, garnka. Ja już mój sok jest zrobiony, ja mój sok przeleję do 2 garnków, trochę tu i tu jest 2 litry, wleję i jeszcze wleję litr i tak pół na pół, żebym mogła wsypać cukier. Teraz sobie już odmierzyłam. Tu w tym garnku mam 3 litry, tu mam 2 litry, a tutaj jest litr i w sumie będę wiedzieć, jak mam wsypać cukier. Teraz do każdego garnka wsypię 3,5 kg cukru, czyli na 3 litry soku z parownika wsypuję 3,5 kg cukru. Teraz jak ktoś pierwszy raz robi sok, zrozumie, dlaczego rozlałam do 2 garnków, bo pod ciężarem cukru objętość soku nam wzrosła w garnku i dlatego nie mogłam w tym jednym garnku gotować tych 6 litrów soku. Teraz doprowadzę do wrzenia i pogotuję. Będzie nam się zbierać taka pianka, ale to nic, to będziemy to zbierać z wierzchu i zamieszam. No myślę, że moje rady przydadzą się dla tych osób przede wszystkim, które pierwszy raz będą robić sok z malin, który jest bardzo zdrowy. Co dzisiaj będę robić? Będę robić frużelinę malinową. Przywiozłam maliny. Świeżutkie, jeszcze jest sezon na maliny, jest 200 gramów maliny. Do tej frużeliny będzie nam potrzebny cukier trzcinowy, 1 łyżka. Jeżeli ktoś będzie chciał słodszy, to może sobie dosypać. 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej, no i 2 łyżki wody. Tutaj Alessandro Fai Vedere alla Gente la ricetta. I proporcja jest taka, że na 100 gram malin bierzemy 1 łyżeczkę mąki ziemniaczanej. I ta frużelina, Aleksandro, ta frużelina to będzie taka jak kisiel, bo jeżeli będziemy chcieć mieć frużelinę do kremu, do tortu, to musimy użyć żelatyny. A teraz ja robię taką frużelinę, którą położymy na ciasto tortowe, na biszkopt, a później masę i tak na przemian. No i ta frużelina idealna jest też do naleśników, do tego, do czego sobie chcecie użyć. Tak. Malinki lądują w naszym garnku i teraz sypujemy nasz cukier i będziemy mieszać. To są świeże malinki. I podgrzewać stopniowo, aż puszczą sok. No, ile minut to trudno powiedzieć, no ale kilka minut to musi potrwać. A kto dzisiaj pierwszy raz zawitał na mój kanał, to zapraszam do subskrypcji. Moje filmiki ukazują się we wtorek, czwartek i w sobotę, czasami częściej, no ale tak regularnie. No i co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Skąd znam kuchnię włoską? Kuchnię włoską znam stąd, gdyż pracowałam przez kilkanaście lat w samym centrum Rzymu w restauracjach. Tam poznałam kuchnię włoską, sekrety kuchni włoskiej, sposób myślenia Włochów i w ogóle. Także to jest bardzo wielkie doświadczenie i nikt mi tego nie zabierze i ja chcę się z Wami dzielić tymi sekretami kuchni włoskiej i pokazywać Wam różne przepisy i sekrety. Także jeżeli ktoś ogląda mój filmik, to polecałabym, żeby oglądał nie tylko jak się robi przepis, ale też wysłuchiwał od początku do końca, bo ja podczas robienia opowiadam różne ciekawe rzeczy. Także zapraszam na mój kanał. A teraz już nam się prawie to rozpuściło, znaczy się sok puściły maliny, no ale jeszcze musimy troszkę pomieszać. Minęło 3-4 minuty, zobaczcie jak ładnie puściły mi sok maliny. I teraz tak, tutaj one mi się tutaj robią, a ja powiem Wam, że tu mam szklaneczkę, przestawię kamerkę i do szklaneczki, w szklaneczce mam wodę, wsypię mąkę i zrobimy właśnie wodę z mąką ziemniaczaną. To wsypiemy całą tą mąkę
Takiej zrobimy właśnie. Ok. No i teraz, kochani, no tutaj rozmieszałam dobrze. Wlejemy i będziemy mieszać i doprowadzimy do temperatury wrzenia. No i mieszamy tak jak kisiel, no nie? No to musi nam wszystko zgęstnieć. A po zgęstnieniu odstawimy do ostudzenia i przechowujemy w lodówce. Jak wstawimy do lodówki, a będzie nam potrzebne na położenie na naszego torta, no to oczywiście na drugi dzień musimy to lekko ocieplić, żeby można było rozprowadzić na biszkopt. Można powiedzieć, te proporcje, które tu podałam, te 200 gram malin, to po prostu wystarczy na małego torta. Można powiedzieć na jedną część, jak rozkroimy torta. Także jeżeli będziemy mieć dwie części i na dwie części chcemy położyć tą frużelinę malinową, no to musimy wziąć nie 200 gram malin, tylko 400. No i wiadomo proporcje. Na każde 100 gram malin dajemy jedną łyżeczkę mąki ziemniaczanej. Zobaczcie, jakie to gęste się już robi, ale jeszcze się nie zagotowało. Troszeczkę jeszcze pomieszamy. Znaczy nie musi się zagotować, najważniejsze, żeby tak zgęstniało. A jeszcze jedna ważna rzecz, bo ktoś się zapyta. Ogień pod naszym garnkiem ma być średni, nie może być na maksa nastawiony. Ja już ściągnę i taką frużelinę przełożę do mojego pomiska, takiego małego, salaterki. Postawię do ostudzenia i użyję sobie akurat dzisiaj do naleśników. Także nie muszę aż tak bardzo studzić, bo mogę ją użyć ciepłą. No i co? Frużelina gotowa, a teraz tylko naleśniki sobie zrobię i jest super. I tak wygląda. Także polecam ten sposób robienia frużeliny malinowej. Patrzcie, jestem na polu malinowym. Piękne malinki. Tutaj takie piękne. Zaraz je narwię. Takie super maliny. Super maliny. Zobaczcie, jakie piękne. Ludzie tam rwią. Zaraz wam pokażę pole. Zobaczcie, ile malin narwałam. Piękne malinki. Otwieram. Aleksandro. Otwieram, kochani, sezon malinowy. Będę robić deserki. Różne wypieki. No super rzeczy. Nawet koktajle. Zobaczcie. No piękne pole malinowe u brata Bogusia. Zaraz wam pokażę. Drugi brat też obok ma, Adaś. Ale super, mówię wam. Niam, niam. A mój mąż też malinkę. Daj. O, pyszne. Kochani, zobaczcie, jakie piękne malinki. Piękne pole malinowe. Tutaj piękne malinki są. Piękne, przepiękne.